Witam Państwa serdecznie na kanale Gazetki i Promocje. Z tej strony Himek. Okres świąteczno-noworoczny to poza oczywistymi okolicznościami, jakie wiążą się z tym czasem, to także stosy śmieci, które wyprodukowaliśmy przez ten czas. Wśród tych pozostałości, szczególnie po świętowaniu Nowego Roku, królują butelki po napojach. Nie chciałbym wnikać, jakie to były napoje, ale na pewno były dobre, skoro zostały puste butelki. Teraz jednak coś trzeba z nimi zrobić, a wiem to nawet z własnego doświadczenia. Bateria butelek czeka już u mnie przygotowana do wyniesienia do pojemników na odpady segregowane. Przyznam się bowiem, że segreguję śmieci dosyć sumiennie, chociaż czasem mi się nie chce. Ale myślę, że ta odrobina wysiłku nie spowoduje u mnie jakiegoś wielkiego nadwyrężenia mojej kondycji fizycznej, ani nie wpłynie negatywnie na szacunek na dzielni, jak to mawiają niektórzy. Gdy jest więc taka konieczność, to zasuwam z tymi butelkami do pojemnika, a najwięcej radochy mam, gdy niosę te szklane. Wyobrażam sobie, jak sąsiedzi przyglądają mi się z niedowierzaniem, że taki animowany ludek z internetu jest w stanie tyle wypić. Do tego worek z butelkami obija mi się o nogi, robiąc przy tym tyle hałasu, że raczej trudno mnie nie zauważyć. A nie daj Boże, jakaś butelka prześlizgnie się przez dziurę w worku i upadnie na ziemię. Wtedy to dopiero jest siara. Najzabawniej jest jednak, gdy ambitnie odnoszę do sklepu butelki z kaucją. I niby człowiek nic złego nie robi, ale gdy oddaję te moje kilka butelek raz na jakiś czas pani ekspedientce, czuję na sobie wzrok sąsiadów i wyobrażam sobie, że mają mnie za jakiegoś miłośnika wina marki Mamrot, który wypił je na ławeczce pod sklepem i teraz przyszedł po nowe. Najgorzej to jak w kolejce stanie przypadkiem któraś z sąsiadek i spoglądając na mnie mówi z wyrzutem: U ciebie, Himek, to widzę jakaś grubsza impreza była, a mnie nawet nie zaprosiłeś. I mogę sobie wtedy tłumaczyć, że to butelki z 2 miesięcy. I tak nie uwierzy. Tak więc jest trochę zabawy z tymi butelkami, a zapowiada się, że będzie więcej. Albo może i mniej. W Biedronkach pojawiają się już bowiem automaty do odbioru pustych butelek. Nie wiem jeszcze, jak to będzie działało, bo na razie nie napotkałem żadnego czynnego. Nie wiem też, jakich butelek będzie to dotyczyło. Najpewniej jednak najbliższe miesiące pokażą, jak w praktyce w Polsce działać będą butelkomaty, które zauważyłem, że przez wiele osób są bardzo wyczekiwane. Ja mam do nich raczej neutralne nastawienie, bo tak czy owak zasuwam z tymi butelkami, czy to do pojemnika, czy do sklepu. Tyle tylko, że jak teraz podczas oddawania butelek w sklepie zobaczę sąsiadkę, to będę się mógł schować za tym automatem, żeby uniknąć niewygodnych pytań i komentarzy. Tak więc w zasadzie już widzę jakiś pozytyw tej zmiany. A Państwo jak to widzicie? Czy są już u Was butelkomaty? U kogo są? Niech napisze w komentarzu, przy okazji wciskając przycisk subskrypcji kanału i dzwoneczek. A teraz zapraszam na zakupy do Biedronki. Można przejrzeć, jakie promocje się pojawiły, a gdy już będziecie w sklepie, to warto sprawdzić, czy nie pojawił się u Was butelkomat. A może i przyjdzie komuś spotkać mnie z siatką pełną pustych butelek. Do zobaczenia zatem.